Partnerem odcinka jest marka Bielenda, producent kosmetyków z linii Bielenda Soldor, oferujących kompleksową ochronę przeciwsłoneczną z filtrami SPF. Dzień dobry, drogie i szanowni. Otóż sytuacja wygląda następująco. Wstaliśmy rano w Montevideo, wsiedliśmy w auto i wyruszyliśmy na północ drogą numer 5, która wjedzie w stronę granicy z Brazylią. Dojechaliśmy do miejscowości o przepięknej nazwie Florida i w niej odbiliśmy na boczną drogę. A to wszystko po to, żeby pokazać Wam Uruguay rural, czyli tak naprawdę istotę i jądro tego kraju. Wiejski Urugwaj. Na razie spiekota jest potworna, ale wieje wiatr i wedle prognoz ma padać. A tutaj się o deszcz modlą. Nie padało od kilku miesięcy. A to wszystko, co widzicie dookoła, to są areały rolnicze. Za chwilę dotrzemy na miejsce i tam będę mógł Wam pokazać wiejskie, sielskie, urugwajskie życie. Kiedy spojrzeć na mapę Ameryki Południowej, to Urugwaj wydaje się być maleństwem, no bo jest wciśnięty pomiędzy dwóch sąsiadów gigantów, Argentynę i Brazylię. Tymczasem, jak na skalę europejską, to wcale nie jest taki mały kraj, no bo jego powierzchnia to więcej niż połowa terytorium Polski. A mieszka tutaj zaledwie 3,5 miliona ludzi. 80% Urugwaju to są miejsca niezamieszkałe. To są ogromne pastwiska, tereny uprawne. Zresztą znaczna większość dzisiaj mieszkańców Urugwaju mieszka w Montevideo i w miastach, które są stolicami prowincji. Na wsi mieszka już mało ludzi. Ale początek historii Urugwaju to właśnie rolnictwo. Zatem koniecznie trzeba tutaj przyjechać do estansji. Czym jest estansja? No, spójrzcie, jak to wygląda. Chodzi o to, żeby inwentarz tutaj nie wyszedł. Bydło, owce. Estansja to jest po prostu gospodarstwo rolne. To jest majątek ziemski. W Meksyku mówi się na to rancho, ale tutaj to jest estansja. Zatem estansja i człowiek z tejże estansji to estanciero, a nie rancho i ranchero. To miejsce nazywa się El Ceibo. Dlaczego właśnie je wybraliśmy? No, zaraz Wam o tym opowiem. Estancje są różne. Niektóre mają formę bardzo wykwintnych, eleganckich hoteli przeznaczonych dla zamożnej klienteli. Ale to są już tylko hotele urządzone w dawnych, wielkich majątkach ziemskich, w ich siedzibach. Ale są też takie, i właśnie taką estancję wybraliśmy, które nadal działają jako gospodarstwa rolne, czyli mają stada bydła, mają stada owiec, mają konie i przy okazji mają agroturystykę i przyjmują gości. Zobaczcie, to jest niegdysiejszy symbol tej estansji, ale w ogóle jeden z symboli tego kraju. Otóż kiedyś, kiedy bydło znaczono, wypalając im takie znaki na skórze, no to każda estansja miała swoją pieczęć. To jest właśnie pieczęć miejscowa. Dzisiaj oczywiście tego nie ma. Dzisiaj są chipy. Ale tutaj pastwiska są nadal i to, co się tutaj je, pochodzi właśnie z tej okolicy, z tego gospodarstwa. To, gdzie się tutaj śpi, to są również oryginalne miejsca. No i mówiąc w największym skrócie, właśnie dlatego tutaj jesteśmy. Posiadłość założono w roku 1849. Nazwa, już ją znacie, El Ceibo. Co to znaczy? Chodzi o
drzewo. Drzewo, które jest symbolem Urugwaju. To jest właśnie to drzewo. No, nazwa miejscowa może nic wam nie powiedzieć, ale to jest puchowiec, to również jeszcze może niewiele dla was znaczyć, ale jeszcze jedna nazwa tego drzewa. Kapok mianowicie. Tak, to z włókna tego drzewa robiono kiedyś pierwsze na świecie kamizelki, które miały unosić delikwenta na powierzchni wody. Kamizelki, czyli kapoki. El Seibo, kapok. Powitalny poczęstunek. Dzisiaj wieczorem czeka nas asado, a więc rzecz niezwykle konkretna, rzecz niezwykle syta. Więc mamy tutaj na razie delikatne historie. Ale jakież moje zaskoczenie było, gdy zobaczyłem to właśnie. To jest mianowicie coś, co sam kiedyś w Polsce robiłem na Wielkanoc, kiedy udało mi się kupić mangold. Mangold, czyli liściastego buraka, blitwę, jakże dobrze wam znaną z Dalmacji. To jest torta pasqualina, włoska historia. O ile sobie dobrze przypominam, ten przepis pochodzi z Ligurii. Ale to jest logiczne, ponieważ tutaj osiedliło się wielu Włochów, zatem miejscowi rolnicy, miejscowi farmerzy mają bardzo często korzenie włoskie. Kolejna rzecz, to jest rodzaj tarty z tutejszą cukinią, oliwki, jajka nadziewane jajeczną pastą, miejscowe sery, grzanki i do grzanek 3 rzeczy. 2 z nich przynajmniej można zobaczyć na niemal każdym włoskim stole, czyli pieczona papryka marynowana, tutaj bakłażany pieczone, również marynowane, no i to jest coś wyjątkowego, to są mianowicie ozorki w takiej marynacie. Skomponuję sobie małą tutaj przekąseczkę. Zacznę od ozorków, delikatnie, jak powiedziałem, asado nas czeka. Świetne. Kwaśna zalewa, oliwa, no a teraz torta pasqualina, też nie cała, znaczy nie cały kawałek, wiadomo, że nie cały placek. Tam się wkłada jajka na twardo, tak to wygląda, o, widzicie? To wygląda tak samo, jak ja to kiedyś w domu przygotowałem. Zobaczcie, jaki świat jest niewielki. W kieliszku bardzo zimne Albarigo, miejscowy szczep, białe wino. Przedziwne, że Chorwaci nie robią niczego podobnego. Soparnik, jest taki placek, ale on nie jest do tego zbliżony. Już wiem, przypomniałem sobie o tym. Wiem, co będę robił w Dalmacji. Moi drodzy, to są właśnie uroki największe agroturystyki. To wszystko pochodzi z tutejszego pieca. To wszystko zrobiła pani Carmen. Będziecie jeszcze mieli okazję ją poznać. Jest tutaj w sumie 5 pokoi i licząc dzieci może naraz spać 14 osób. Mówię o gościach, bo jest też część prywatna. Pokażę wam zatem pokój, jaki w udziale przypadł Agnieszce i mnie. To jest druga część domostwa, ta, która była przeznaczona dla gauczów, czyli tutejszych kowboi, którzy zajmowali się bydłem. No ale zobaczcie, jest wszystko, co trzeba. Są malunki, jest wiatrak, jakby ktoś bardzo chciał, to jest też klimatyzacja, jest moskitiera, jest łazienka. To jest piękne, oryginalne wnętrze, ale co w tej chwili dla mnie jest najważniejsze, jest tutaj łóżeczko. A teraz, moi drodzy, przed asado trzeba nabrać sił. Powietrze jest burzowe, powietrze jest niespokojne. Nie wiadomo, co za chwilę będzie. Modlą się o deszcz, a ja godzinkę w objęcia Morfeusza zmierzam.
Prośby mieszkańców najwyraźniej zostały wysłuchane. Leje przerażająco i tak ma być jeszcze w nocy. Jutro już nie. To tylko trochę zmieniło nasze plany, no bo pierwotnie Asado miało być na zewnątrz, a pak będzie w środku. No ale chodzę tutaj i widzę przeróżne, niegdysiejsze, tutejsze utensylia. To jest to właśnie, o czym wam wcześniej mówiłem. Ten znak, który jest na murach estansji. No to się kiedyś tak brutalnie robiło, czyli to rozgrzewało niemal do czerwoności, a następnie w ten sposób pieczętowało bydło. Jak już wspomniałem, teraz tego nie ma. Są chipy, tak jak u nas. To jest miejsce, gdzie będzie asado. No ale jeszcze ogień pod tym nie zapalony. No i to jest wstępik tylko. Wstępik tego, co będzie najpierw. Co się je najpierw, czyli same przez nich robione kiełbaski, chorizos, one są wieprzowe. To jest bardzo ciekawe. Mianowicie zawinięta w otrzewną, w tę taką białą siateczkę przypominającą jakby falbankę albo storę, zawinięta jagnięcina. W środku jest boczek, a tam boczek solo. Tam spoczywają jarzyny w folii, które będą upieczone w żarze, a w kuchni obok, do której mam nadzieję uda nam się przedrzeć, będzie przygotowywany dodatek, bardzo ważny. Coś, co się je zawsze w Urugwaju i w Argentynie, jak pada, mianowicie torta frita. Na patelni rozgrzewa się tłuszcz. No jaki tłuszcz? Taki, jakiego tu mają pod dostatkiem, czyli smalec wołowy, wołowy łój, bo właśnie na tym jest smażona torta frita. Bardzo prosty przepis. Mąka, trochę cukru, trochę drożdży liofilizowanych w proszku, sól, woda. Ciasto, które w ogóle nie rośnie. Wyrabia się to ciasto, następnie dzieli na takie kawałeczki, rozwałkowuje na placki dla jednej persony i jeszcze w środku robi się dziurka, a potem właśnie przez chwilę smaży w tej wielkiej ilości wołowego łoju. No i to jest coś, co tu robią, jak pada. Zresztą Państwo się pytali, a co wy robicie w Polsce, jak pada? No, w Polsce pada jednak znacznie częściej, więc gdybyśmy za każdym razem, jak pada, mieli smażyć torta frita, to bylibyśmy tacy. Wizualnie przypomina langosza, no ale langosz to inne ciasto. No przede wszystkim langosz jest większy, jest nieco grubszy i są w nim ziemniaki jako dodatek ciasta. A to, sami widzieliście, niezwykle prosta rzecz. Taka ilość wołowego łoju, no może nieprzyzwyczajonych do tego tłuszczu przerażać, ale chcę przypomnieć, prawdziwe belgijskie frytki są właśnie na tym tłuszczu smażone. Dodatek do kołdunów wołowy łój. A teraz torta frita. Mogą być wersje na słodko z cukrem, ale taka wytrawna moim zdaniem jest bardziej sexy. To się rozchodzi pod wpływem ciepła. Niektórzy zostawiają to ciasto, tam są drożdże, żeby wyrosło, ale to jest wersja oryginalna. Super rzecz. Super rzecz. Bardzo sycąca, a to jest dopiero początek naszej dzisiejszej kulinarnej zabawy. Asadorem jest oczywiście gospodarz, czyli pan José. Ale chciałem, byście przede wszystkim, na razie przynajmniej, zwrócili uwagę na to. To jest obowiązek w Urugwaju. Tutaj nie sprzedaje się przy drogach, na stacjach benzynowych worków z węglem drzewnym czy też z brykietami, tylko samemu się ów węgiel robi. Czyli mamy taki specjalny pojemnik, gdzie leżą szczapy, one się palą i to, co ma już postać węgla drzewnego, spada na dół i to jest właśnie podsypywane. Przyjmuje się, że na 1 kg mięsa potrzeba 5 kg drewna. Jakie to jest drewno? No przeróżne, takie akurat jak jest na miejscu, eukaliptus, akacja, ale to musi być robione w ten sposób. Inaczej to nie jest
prawdziwa Paryża. Sí. Es una que traigo que me gusta mucho de Brasil porque es sal con especias. Entonces es sal, Which specials? sí, with especias. But is it hot or not? Well, as Joselo doesn't like hot, I have my own hot for special moments. Yes, please. And you like hot? Yes, please. Me too. Ja już Państwu wyjaśnię, o co chodzi. Nasza gospodyni, pani Carmen, która właśnie robi sosy do mięsa. So Joselo doesn't like hot. No, to okay, so special sauce for Jose. No, well, this is for us, Great. and that one is for Jose. The other one. Okej. Okej. No właśnie. Pan Jose, który tam jest bardzo zajęty, nie lubi ostrego. A pani robi taki sos. To jest adobo. Adobo kojarzy mi się z Filipinami, bo jest kurczak adobo, ale tutaj to zawsze oznacza mieszankę suszonych przypraw. Oregano, ostra papryka, pietruszka i teraz tutaj jest druga mieszanka brazylijska. Pani to trochę zalała wodą, żeby te suszone rzeczy spuchły i teraz do tego dużo, jeszcze raz dużo czosnku. And we use a lot of garlic. That's very good news. That's As very... I told you, we come from this community Yeah. from Italian families, and the Italians use a lot of hot paprika and garlic. Claro, Yes. of course. Tak, to rzeczywiście tak jest. Czosnek jest, ale but Spanish are using a lot of sopa de ajo Spanish. That is also very good. Drodzy Państwo, posiekany czosnek, trochę oliwy do tego i sos będzie gotowy. A tutaj pojawiają się już pieczone jarzyny. Te rzeczy, które widzieliście wcześniej na zimnym jeszcze ruszcie, już tylko w cieple spoczywają, a tutaj mamy jeszcze jagnięcinę. No ale pokazywałem te znaki, które kiedyś wypalano na bydle. To się nazywa piętnowanie, a ów znak to jest piętno. I to musi być potwornie gorące, niemal rozgrzane do czerwoności. I to jest znak poprzednich właścicieli, Díaz Vidal. Złamaliśmy nieco tradycję, ponieważ teraz, kiedy wszystko jest gotowe, senior asador kroi to wszystko, podaje w kolejnościach właściwych. Więc najpierw są te rzeczy, które spoczywają w tym pięknym naczyniu i to jest podzielone i podane, a potem jest na przykład jagnięcina. Ale zanim mięso, to pokażę Wam różne dodatki. To mnie wzrusza. Ensalada rusa, czyli dokładnie nasza sałatka jarzynowa w wersji domowej, czyli każdy kawałek ma inną wielkość, ale to jest dokładnie to samo. Gotowane jarzyny, majonez. Mamy tutaj, to jest wspaniałe. Teraz jest sezon na pomidory. Pomidory, oliwa, ocet i oregano. Mamy sosy, mamy buraki. Tutaj jest wielka miłość do buraków gotowanych. No barszczu nie robią, ale buraki zajadają. No i sałata zielona. Jeszcze jedna rzecz ciekawa. Pomarańcze miejscowe z cebulą czerwoną. Trochę oliwy, trochę soli. To jest prawie mizeria, ale prawie, bo nie ma śmietany, nie ma odciśnięcia ogórków, nie ma zalania octem. Najbardziej interesuje mnie to, czyli owa jagnięcina, która była zawinięta potrzewną, a w środku mamy jeszcze wieprzowinę. I tego muszę spróbować i Wam pokazać. Zobaczcie, jaki jest piękny przekrój. Mamy tutaj środeczek, który się do nas uśmiecha delikatnie tłuszczem wieprzowym. Spójrzcie, jak to uroczo i zalotnie wygląda. Funkcja asadora jest niezwykle poważana, ale też niezwykle ciężka, no bo pan zaraz to z powrotem weźmie, zaraz to będzie kroił i nam we właściwej kolejności podawał, więc tak naprawdę nie będzie z nami siedział przy stole, dopiero jak skończy. Sos kreolski, sos, który robiła pani Carmen, czyli rodzaj chimichurri,
Na razie jeszcze żaden z nich. Na razie czysta przyjemność tego. Świetnie. Aplauzu teraz nie będę wyrażał, bo dlaczego ma klaskać jedna osoba? Zaraz usiądziemy wszyscy przy stole i kiedy wszyscy wezmą kęs, rozlegną się brawa dla Asadora. Moi drodzy, jeśli mam spędzać czas w agroturystykach, to proszę, dawajcie mi więcej takich adresów. Kącik partnerski. Partnerem odcinka jest marka Bielenda, producent kosmetyków z linii Bielenda Sol d'Or, wśród których znajdziecie m.in. nawilżającą emulsję do opalania SPF 50 oraz nawilżającą mgiełkę do opalania SPF 50. Jesteśmy w trakcie kolejnej, dalekiej i pełnej słońca podróży. Większość czasu spędzamy w plenerze, pokazując Wam to wszystko, co widzimy wokół. Jesteśmy na zewnątrz, siedzimy w restauracyjnych czy też kawiarnianych ogródkach, ciągle w słońcu. Więc zarówno podczas takich ekscytujących wojaży, jak i na co dzień, jakże łatwo zapomnieć o ochronie właśnie przed słońcem. Kosmetyki z linii Bielenda Sol d'Or nie tylko zapewniają doskonałą ochronę SPF, ale też nawilżają i odżywiają skórę. W dodatku mają różnorodne formy. Jest emulsja i mgiełka, ale są też olejek, krem i sztyft. Ja dziś wybieram mgiełkę. Produkty z linii Bielenda Sol d'Or dostępne są w wiodących drogeriach oraz na stronie bielenda.com. Z kodem Makłowicz 35 otrzymają Państwo 35% rabat na wszystkie kosmetyki z linii. Koniec kącika partnerskiego. Piękny dzień nam dzisiaj wstał. Padało północy, dalej wieje, ale wiatr przegnał te deszczowe chmury. I co najważniejsze, temperatura spadła o 10 stopni. Wczoraj był straszliwy skwar, a teraz da się oddychać. Zatem przed śniadaniem krótki spacerek, żeby ogarnąć wzrokiem Pampę. To jest coś, co nieodmiennie kojarzy się właśnie z tą częścią świata. Spójrzcie. W tej części świata obowiązuje następująca zasada. Kolacje jada się duże, by nie powiedzieć wielkie i to bardzo późno, a śniadania jada się małe i to raczej na słodko. No i mam typowe miejscowe śniadanie. Dobra, kawa, mleko własne, więc ja zawsze rano kawa z mlekiem. Mleko tłuściutkie, to widać po powierzchni kawy. Świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy. Jedyna rzecz na stole, która nie jest słodka, to jest taki kremowy serek do tostów, a poza tym już słodkości. No to słynne dulce de leche, które jest zarówno na śniadanie, jak i na kolację do deserów. No to jest po prostu kajmak, czyli mleko i cukier karmelizowane. Doskonałe, nie można przeginać z ilością, bo wiecie, co się wtedy dzieje. Masło domowe, tosty, już wspominałem, torta de naranja, czyli coś w rodzaju naszej babki piaskowej, jednak bardzo mocno jest to aromatyzowane pomarańczami. Pachnie pomarańczą. Jest też lokalna, miejscowa konfitura brzoskwiniowa, o właśnie tutaj. No i oczywiście, jak się chce, to mogą zrobić jajka, jak się chce, to mogą jajecznice albo sadzone, ale ja nie chcę, zważywszy na aprowizację, która jest tutaj raczej potężna, lekkie, słodkie śniadanie jest dla mnie rzeczą całkowicie wystarczającą. Więc jeśli dużo masła teraz,
to sporo konfiturki wystarczy. Dulce de leche może będzie dobre potem, bez takiej ilości masła. Moi drodzy, i to na razie tyle, bo czeka nas jeszcze niezwykle solidny, niezwykle typowy, miejscowy posiłek. Bez dwóch zdań, najważniejszym zwierzęciem tego kraju i tej części świata jest koń. Ogromne przestrzenie, pampa i konie, dzięki którym gauchos mogli pilnować tych ogromnych stad, mogli pilnować owiec. Ukształtowała się wspaniała lokalna kultura gauchos właśnie. Ich można porównać do północnoamerykańskich kowbojów, ale ta kultura jest nieco inna, choć generalnie na tym samym polega. Na pilnowaniu wielkich stad, na jeżdżeniu konno, na byciu wolnym. I teraz, w zależności od tego, jak ukształtowana jest pampa, mamy różne podkultury gauczów, różne style jazdy konnej, różny sposób ujeżdżania koni. Siodła właśnie tutaj takie, ale one się mogą od terytorium różnić. Są ogromne opracowania naukowe, które porównują to, jak w różnych częściach Urugwaju, Argentyny ta kultura gauczów wygląda. No i co jest tutaj piękne? Piękne jest to, że mimo że kiedyś koń był jedynym środkiem transportu tutaj, dzisiaj to się zmieniło, bo można jeździć samochodami, można jeździć motocyklami. W końcu dzisiaj wiele z tych estansji ma ogrodzone pastwiska, kiedyś tego nie było, to ta kultura jest nadal żywa. Zobaczcie, widzieliście przed chwilą, jaki pan ma pas, jakie pan ma buty do jazdy konnej, jak tu wyglądają strzemiona, jakie piękne są konie. To wszystko niezmiennie trwa. A jesteśmy, rzecz jasna, w stajni, bo przygotowujemy się do jazdy. Ja nie będę jeździł, ale jedną z największych atrakcji odwiedzania estansji, również tej, jest możliwość jazdy konnej. Odbywają się tutaj rajdy konne. No, 80% terytorium Urugwaju to tereny niezamieszkałe. Można wsiąść na konia i jechać, 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 jechać. Do pogłębienia naszej wiedzy o życiu kulinarnym estansji brakuje nam jeszcze jednej potrawy. No, Parisie asado mieliśmy wczoraj, ale jest tutaj danie, które nazywa się puchero. Ono jest jadane raczej wtedy, gdy zrobi się chłodniej, więc bardzo dobry moment. Jest wyraźnie chłodniej. No i teraz co to jest? Gdyby sięgać do pierwowzoru, to u Cervantesa w Don Quixote, zwanego u nas z francuska Don Quixotem, Don Quixote to jest właściwa hiszpańska wymowa, mamy opis potrawy o nazwie olla podrida, czyli zgniły garnek. Chodziło o używanie nie rzeczy zgniłych, ale takich gorszej jakości. I puchero, które jest właśnie emanacją owego olla podrida, jest rodzajem rosołu miejscowego. Ale mięsa to nie są takie mięsa, jakich używa się do asado. Mówię, rzecz jasna, nie o kiełbasach, bo te są te same, ale mówię o tych kawałkach. My byśmy za tym się zabijali. No to jest osobuco. Osobuco, czyli goleń. Tutaj z kością i ze szpikiem. Ale to we Włoszech też była potrawa ludzi biednych, no bo to jest część z kością przerośnięta, więc dzisiaj jest to kawałek wołowiny fiu, 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 ale kiedyś to było znacznie tańsze i tu nadal jest. Druga rzecz, która jest używana, mianowicie żeberka.
ale żeberka znacznie bardziej przerośnięte od tych, które kładzie się na ruszcie. No i chorizo, czyli kiełbasy. I woda. Wody tyle, żeby to wszystko przykryła. Jarzynami będziemy zajmować się później. Teraz trzeba to wszystko włożyć do wody jeszcze zimnej. Tutaj wywar ma również ogromne znaczenie, intensywność tego wywaru. Zatem, jak Wam mówiłem, jest to miejscowy rosół, więc to trzeba będzie szumować i to się będzie musiało gotować, no, ładnych parę godzin, 2–2,5. Wody jest za mało, ale to nic, zaraz ten stan uzupełnię. Mięso powinno być tłustsze. To się szumuje w trakcie i odtłuszcza. Jakie przyprawy idą do tego? No, arcyproste. Do tego idzie mianowicie sól, pieprz oraz liść laurowy. Nic więcej. Ziele angielskie nazywa się tutaj tak samo jak na przykład w Dalmacji pieprzem jamańskim i jest w zasadzie przyprawą nieznaną. Za mało wody, więc już uzupełniam jej stan. I teraz podźgajmy to, sprawdźmy, czy poziom wody jest odpowiedni. Jest. Więc teraz rzeczone przyprawy. Na łapę. Pieprz w ziarnach, sól i liść laurowy. Zerwany tutaj. On trochę inaczej wygląda niż u nas, bo te liście są smuklejsze, dłuższe, mniej pękate, ale wierzcie mi, tak, to jest liść laurowy. Dodam jeszcze 2, dodam trochę soli i jarzyny. Jarzyny są przede mną, zarówno w wersji nieobranej, jak i w wersji obranej, ale je dodaje się prawie na końcu. Czyli pory, kukurydza, cebula, kapusta, marchewka, ziemniaki w 2 postaciach, zarówno ziemniaki słodkie, jak i ziemniaki normalne, no i dyńka. To jest tu przygotowane, ale to, moi drodzy, za 2 godziny z kawałkiem. Mamy sporo czasu, wyszło słońce, pokazujemy dalej okolice Estancii. Z historycznego punktu widzenia to jest niezwykle ważne pomieszczenie, gdyż obradował tutaj wiejski sąd w latach 1882–1942. Sędziowie byli oddelegowani dla całej tej okolicy, spali w pokojach, które dzisiaj są pokojami gościnnymi w Estancii, a tutaj odbywały się rozprawy, czyli na przykład: proszę zapisać, Diego ukradł sąsiadowi 2 krowy. O, bardzo brzydko. Albo Armando przepędził na pole sąsiada stado owiec. No i właśnie takie spory tutaj rozstrzygano. Jaka piękna maszyna do pisania. Imperial model 60. To są wszystko historyczne rzeczy. Spójrzcie na ten telefon. W Urugwaju nie wyrzuca się starych rzeczy, one po prostu są. Ale dzięki temu my widzimy, jak wyglądała przeszłość. Przejażdżki konnej nie odbyłem, ale za to odbywam przejażdżkę pick-upem. W dodatku w najfajniejszy sposób, w stylu iście południowoamerykańskim, czyli na pacę. Chodzi o to, by nacieszyć oczy również nieco dalszą okolicą i byście zobaczyli trochę więcej z tego, co jest kwintesencją tutejszego życia, czyli Pampy. Kapelusz muszę albo trzymać, albo zdjąć, gdyż niebo jest plastyczne, bardzo się zmienia, wieje, dobrze, nie ma upału.
podeszły do nas ciekawskie, pasące się konie. No, w tej chwili są tutaj konie, ale kawałek dalej mamy krowy, są tutaj też owce. No więc musi być dużo trawy. Jak widzicie, trawy jest multum. Musi też być woda, musi być wodopój. No i to właśnie tutaj jest. Nie padało od 2 miesięcy, wyjąwszy wczorajszą noc i popołudnie, ale to nie wyschło. To jest miejscowe źródło wody. Zatem widzicie ten łagodny spadek. Tam zwierzęta podchodzą do wodopoju, ale tutaj też łowi się ryby, tutaj też pływa się kajakami. No to jest po prostu wszystko to, co daje miejscowa przyroda. Ani mniej, ani więcej. Estancia ma też swoją prywatną plażę. To jest właśnie tam, owa piaszczysta łacha, strumień, który w tej chwili nie jest specjalnie wysoki. Kiedy poziom wody jest wyższy, to wszędzie tutaj jest woda. No i zobaczcie, jakie podłoże. To jest po prostu granit. Ale jeśli chcecie tu przybyć, a jest bardzo gorąco i chcecie się kąpać, to nie musicie czekać na wizytę w Punta del Este. Tutaj również można słodkowodnych kąpieli zażyć. Wszystko gotowe, powolny proces. Jarzyny mniej więcej pół godziny przed końcem gotowania całości. Tak jak mówiłem, jeszcze jedna przyprawa znalazła się w środku, mianowicie oregano. No i to jest gotowe i to jest ostatni akcent tej wielopiętrowej, pucherowskiej kompozycji, czyli wywar, czyli rosół. I mamy tutaj wszystko, co się jada nie razem, to się jada osobno, czyli gotowane mięso to jest porcja mniej więcej dla jednego Urugwajczyka, gotowane jarzyny, które są miękkie, ale nie mogą się całkowicie rozpadać, no i bulion, którym się to wszystko popija. Dodatki niezwykle skromne, mianowicie oliwa miejscowa i sok z cytryny. Niektórzy to tak doprawiają, niektórzy nie. To jest jeszcze deser, bardzo gauczowski, bardzo charakterystyczny, Martin Fierro, czyli miejscowy żółty ser i na to galaretka z pigwy, ale to za chwilę. Od czego tu zacząć? No, trzeba zacząć od czegoś, co jest pięknie przerośnięte. Czyli trzeba zacząć od tego kawałka wołowiny. I tak naprawdę na razie bez niczego. Piękna staroświecka zastawa. Mówiłem, tu się niczego nie wyrzuca. Jakość mięsa jest fenomenalna. Gdyby to wrzucić na wrzącą wodę, to mięso byłoby jeszcze bardziej soczyste, ale wówczas gorszy byłby wywar. Przepraszam, muszę spróbować tego. To nie jest klarowny rosół w stylu polskim, ale jest to niezwykle intensywna rzecz. Wszyscy fani rosołu byli zachwyceni. Moi drodzy, mamy tutaj kompletny, całkowicie posiłek na chłodniejsze dni. To jest właśnie puchero uruguayo. Tak naprawdę to dopiero teraz, siedząc pod tym wielkim eukaliptusem, jestem właściwie osadzony w pejzaż, bo mam ze sobą coś, co nosi każda Urugwajka i każdy Urugwajczyk. Dwie rzeczy, czyli termos i bombizia, przyrząd do picia yerba mate. To się pije tu od rana do nocy. Jedno napełnienie wystarcza na kilka termosów na cały dzień. Im więcej wody, im później, tym to jest łagodniejsze w smaku. Na razie
Na razie jest bardzo gorzkie, ale dobre. Ja to naprawdę lubię. Matę pobudza, matę gasi pragnienie, matę zmniejsza głód. W końcu matę podobno doskonale zwalcza cholesterol. I to jest element tutejszego stylu życia. Są tacy, którzy dorobili się majątku tu na samej sprzedaży wrzątku. No więc jak się ma obie ręce zajęte, to wszystko się robi spokojnie, wolno, czyli tranquilo, suavecito, wolno i łagodniutko. To jest arcyważny element miejscowej kultury. No oczywiście, matę pije się również w Argentynie, nieco inaczej, gdyż tutaj mamy tylko pocięte liście tej rośliny. W Argentynie trafiają tutaj również kawałeczki łodyg. Ale jak się nazywa ta roślina po polsku? To jest bardzo ciekawe. Ostrokrzew paragwajski. Zatem co będzie kolejnym celem naszej podróży? Paragwaj, moi drodzy. Ale to dopiero w następnym odcinku. Na razie pampa i zierba i leniwie spoglądam w pejzaż. Tutaj nic więcej nie trzeba, by być właściwie osadzonym. Jeśli się ma, to